Cześć! Witamy w kolejnym filmie na kanale Grupy Krukowiak. Na razie zrobimy sobie wstęp, więc małą rozgrzeweczkę. W poprzednim odcinku mówiliśmy o opryskiwaczach zawieszanych z serii Optimal Heros. Dziś skupimy się na opryskiwaczach już przyczepianych, ale tej średniej klasy, czyli opryskiwaczach serii Apollo, które dostępne są w pojemnościach 1000, 1500 i 2000 litrów. Podobnie jak w tamtym temacie, tu musimy wrócić do najważniejszego pytania dla nas, czy dla Państwa jako dla klientów. Który opryskiwacz, która pojemność, która belka będzie najlepszym wyborem, ponieważ kupujemy maszynę na kilka lat, na kilkanaście lat w mniejszych gospodarstwach, więc tutaj im precyzyjnie sobie te rzeczy określimy, tym bardziej będziemy zadowoleni z późniejszego wyboru. Zapraszam do maszyn. Zrobimy to wszystko na przykładzie 4 egzemplarzy opryskiwacza Polo. Różnią się przede wszystkim typem belki, bo tu są największe różnice. Wyjątkowo nie mamy opryskiwacza z belką ręcznie rozkładaną, ze względu na to, że jest to produkt, bym powiedział, niszowy. Tych opryskiwaczy sprzedaje się coraz mniej, o ile w opryskiwaczach zawieszanych belka ręcznie rozkładana w małym gospodarstwie ma rację bytu, o tyle w gospodarstwach tych średnich, większych raczej belek się już tych nie sprzedaje. My ze względu na to, że wyjątkowo podchodzimy do klienta, każda z tych maszyn, którą tu widzicie na placu, jest oferowana jako produkt wykonany pod klienta, więc nie jest problemem dla tegoż klienta, który oczekuje i potrzebuje tylko i wyłącznie belki ręcznie rozkładanej, taką belkę, taki opryskiwacz z tą belką stworzyć. Ale pominijmy temat, podobnie jak w opryskiwaczach zawieszanych, powiedzmy, że są tematy bardziej priorytetowe, mniej. Patrzymy też na ilość sprzedaży i 99% są to opryskiwacze już z belką hydraulicznie rozkładaną. Mówimy tu o przykładzie serii Apollo. Zaczynając od najmniejszej, ale to, co było mówione kiedyś jako belka królowa K1. Odsyłam do tego filmiku. Belka PHX. Jest to ta sama belka, o której w poprzednim filmie mówiliśmy na przykładzie opryskiwaczy serii Heros. Te belki niczym się nie różnią. Dlaczego? Ponieważ jest to świetna konstrukcja, świetnie wpasowuje się w małe, ciasne pola. Przede wszystkim klient, który miał kiedyś nasz opryskiwacz, miał opryskiwacz zawieszany z belką PHX. Ta belka się sprawdziła. Może teraz wybrać opryskiwacz większy, przyczepiany, 1000, 1500, 2000 litrów, więc niejednokrotnie może to 2 razy, 3 razy więcej niż miał wcześniej, ale z tą samą belką, która się świetnie sprawdziła i podkreślę tylko jej zalety. Niezależnie rozkładana, osobno prawa, osobno lewa strona, możliwość ćwiartkowania, ale również, co jest ważne, sam system składania, ona się podnosi do góry. Przy słupach nie potrzebujemy przeszkody, nie potrzebujemy czasu, miejsca na składanie. Szybciej te manewry wykonujemy. Niestety w przypadku opryskiwaczy serii Apollo ta belka dostępna jest tylko w szerokości 15 metrów. O ile w zawieszanych było 16-18 również, tutaj ograniczamy się tylko do 15 metrów. Niczym więcej ten belka się nie różni, poza tym, że jest mniejszej szerokości, ale dostępna ta najbardziej komfortowa 15-metrowa tu jest dostępna. I tak jak widzimy w porównaniu do belek tych obok, różnią się przede wszystkim sposobem składania, czyli odłożeniem belek nad zbiornik. One tu spoczywają dodatkowo jeszcze na podporach. Nie tylko umiejscowione są z tyłu, ale również tu spoczywają na podporach. Dlaczego taka konstrukcja? Dlaczego tak składane? Bo są to belki o szerokościach roboczych od 15 do 21 metrów, czyli dużo większe szerokości, dużo więcej tego materiału musimy gdzieś zagospodarować. I tak jak widzimy w belkach PHX, przy 15 metrach już jest bardzo wysoka konstrukcja. Tu składając belkę wzdłuż możemy bez problemu to wszystko odłożyć, bez problemu zmieścić nawet na opryskiwaczu 2000 litrów belkę 21-metrową. A jaka różnica? Belka PHN, ta po mojej lewej stronie, Państwa prawej, belka rozkładana hydraulicznie zależnie. Czyli najprościej mówiąc, rozkładamy całą belkę naraz składamy. Nie mamy możliwości złożenia niezależnie strony, nie możemy złożyć tylko jednej strony. Składamy na raz i tak naprawdę z kabiny ciągnika, czy to dźwignią, którą mamy w standardzie, czy przełącznikiem elektrycznym, składamy jednym przełącznikiem całą belkę jednocześnie. Świetnie się sprawdza w gospodarstwach, które mają, najprościej mówiąc, ładne, czyste pola. Nie ma słupów, nie ma przeszkód, rozłożymy na początku, wykonamy zabieg, belkę sobie złożymy. Ale jeżeli tych słupów mamy więcej, są to wąskie działki, często trzeba by te szerokości redukować, tutaj już proponujemy belkę PHB, czyli belkę rozkładaną niezależnie z możliwością ćwiartkowania. I podobnie jak w belce PHN, możemy rozłożyć na raz, pod warunkiem, że wszystkie przełączniki wciśniemy, belka się rozkłada na raz. Ale kiedy jest potrzeba, tą belkę możemy sobie złożyć tylko ćwierć jedną, ćwierć drugą. Możemy wygodnie sobie redukować szerokość roboczą, wygodnie sobie mijać słupy. Należy tylko pamiętać o jednej rzeczy, o której nie mówiłem wcześniej. Wszystkie belki, niezależnie rozkładane,
aby móc wykonać funkcję tego niezależnego składania tylko jednej strony, musimy ręcznie zablokować stabilizację. Mówię ręcznie, ponieważ to robi operator, ale robi to wszystko tak samo jak składanie belki z kabiny ciągnika. Ale należy bezwzględnie pamiętać o tym, że po wykonaniu manewru mijania przeszkody, kiedy tę belkę rozłożymy, musimy odblokować stabilizację. Po to, żeby belka, która jest rozłożona, mogła sobie swobodnie pracować. Po to, aby te wszystkie ruchy, wszystkie drgania mogła rekompensować sobie na całym układzie stabilizacji. Czyli na przykładzie opryskiwacza Apollo, podobnie jak to mówiliśmy w poprzednich filmach, wybieramy po pierwsze pojemność. Tą pojemność, która Państwa będzie najbardziej interesowała. 1000, 1500, 2000 litrów. Tą pojemność, która najlepiej wpisze się w wielkość działek, w dojazdy na pole. Tą pojemność niestety w niektórych przypadkach, którą agencja nam narzuci, której przekroczyć nam nie pozwoli. Czyli pierwszy czynnik zbiornik, już mamy wybrany. Drugi belkę, omówiliśmy sobie różnicę w belkach i znowu musimy iść w kierunku belki węższej, fajnie rozkładającej PHX, czy tam na większym gospodarstwie, gdzie mamy większe pola, chcemy zyskać na wydajności, chcemy zyskać na czasie, przejazdach, bierzemy belkę PHB bądź PHN o szerokości 21 metrów. Co nam daje szersza belka? Mniej przyjazdów, mniej ścieżek, za jednym przejazdem większą szerokość opryskujemy, większą wydajność maszyny mamy. W przypadku Apollo należy zwrócić uwagę również na system agregowania samego opryskiwacza z ciągnikiem. W standardzie w tych opryskiwaczach mamy zaczep przez nas zwany potocznie V-ką, przez niektórych skrętnym mechanicznie i teraz mocujemy to na hakach, mocujemy to na szondach ciągnika, czyli najprościej mówiąc na podnośniku. I wtedy, kiedy ciągnik skręca w czasie jazdy, ten zaczep wymusza poprzez ten punkt łamania, żeby opryskiwacz nadbiegał nad ślady ciągnika i również szedł po tych śladach. To jest pierwszy wariant i to jest standardowy wariant dla opryskiwaczy serii Apollo. Proste rozwiązanie, w pełni funkcjonalne, w 99% klientów takie wybierane. Ale jeżeli mamy różnego rodzaju skłony, mamy bardzo nierówny teren, obawiamy się tego zaczepu skrętnego, który jest mechanicznym zaczepem i nie mamy nad nim kontroli, my go nie możemy wyłączyć. Część klientów obawia się właśnie o to, że przy dużych prędkościach transportowych rzędu 40 km na godzinę ten zaczep powoduje, że ten opryskiwacz może w przypadku małego ciągnika stać się mało stabilnym. Dlatego dla klientów mamy alternatywę: zaczep sztywny, zaczep górny bądź dolny. Na przykładzie tego tutaj mamy zaczep górny, czyli górny zaczep transportowy ciągnika, pod spodem wałek przekaźnika mocy. Gdyby to był zaczep dolny, po prostu była tendencja odwrotna, czyli zaczep schodziłby w dół, pompa byłaby na zaczepie. To rozwiązanie pozwala na stabilną pracę na dużego rodzaju skłonach, ale również w czasie transportu. Maszyna zachowuje się bardzo stabilnie, ponieważ nie ma punktów łamania, nie ma punktów tych skrętów, tak jak to mamy w zaczepach tych V-kach. Niemniej jednak tutaj ten zaczep nie będzie spełniał roli poprzedniego, czyli nie będzie zaczepem śledzącym, nie będzie powodował tego, że opryskiwacz będzie chodził po śladach ciągnika, czy jeździł po śladach ciągnika, wręcz odwrotnie. Tu już gwarantujemy to, że ta maszyna będzie stabilniejsza, ale będzie więcej na polu, więcej, może nie tyle zniszczonej uprawy, co na pewno wizualnie to będzie gorzej wyglądało. Na przykładzie tych 4 maszyn omówmy sobie indywidualne doposażenie. Co możemy takiego szczególnego wybrać? Czym te maszyny różnią się od siebie? Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, jest to rozwadniacz boczny, który podobnie jak w opryskiwaczach zawieszanych jest wyposażeniem dodatkowym dla serii Apollo. Tak jak możemy to zauważyć, zbiornik jest dość wysoki. Tu mamy przykład 1500 litrów i aby do standardowego rozwadniacza w sicie wejść, mamy schodek, wchodzimy do góry i wszystkie preparaty niestety musimy do góry wnosić. Wszystkie preparaty musimy wlewać pod pokrywę lewą do rozwadniacza tego standardowego. O tyle rozwadniacz boczny będzie dla nas wygodniejszy, że po pierwsze do transportu jest wysoki, ale na czas wykonywania pracy możemy go sobie wygodnie opuścić i już z poziomu gruntu tak naprawdę możemy sobie wygodnie te wszystkie preparaty wlewać. I to, co mówiliśmy o rozwadniaczach bocznych, odsyłam również do filmiku, link macie powyżej. Wszystkie preparaty wsypujemy tu, lance do pobierania chemii mamy, myjkę do butelek mamy. Czyli nie musimy wchodzić do góry, nie musimy dźwigać tych wszystkich ciężkich rzeczy. Cały rozwadniacz obsługujemy sobie z poziomu gruntu. Tutaj w przewadze jeszcze mamy to, że nie mamy ograniczonego dostępu, co sobie zauważymy również za chwilę na innych belkach, że tamten dostęp do rozwadniacza w sicie będzie utrudniony. Tutaj tego problemu nie ma. Klient wybrał rozwadniacz przede wszystkim dlatego, że nie chce wchodzić. Chce wygodnie obsługiwać całość z poziomu gruntu, zależy mu na czasie. Kolejne wyposażenie
sprawdźmy, czym różni się kolejna maszyna, czym się wyróżnia. I już stąd widzę przyłącze hydrantowe, czyli przyłącze, dzięki któremu możemy się podpiąć z wodą, która jest podawana pod ciśnieniem, czyli najprościej mówiąc z hydrantu, z wodociągu, z motopompy lub na przykład z innego ujęcia, gdzie woda jest tłoczona. Nie musimy znowu w kolei wchodzić do góry, otwierać pokrywy, wsadzać tam węży, którymi tankujemy i się obawiać, że one się mogą wysunąć. Tutaj sobie wygodnie podłączymy przyłącze i sobie wygodnie już ta woda będzie poprzez dodatkowy filtr, czyli jeszcze dodatkowo filtrowana, bo nie wiemy skąd będzie woda tłoczona, przelewem trafiała do zbiornika, czyli wygodnie z poziomu gruntu podłączamy wąż, tankujemy opryskiwacz, a w międzyczasie sobie możemy urabiać chemię. Zyskujemy na czasie, przede wszystkim na komforcie, wygodzie i bezpieczeństwie pracy. Idziemy dalej, szukamy kolejnej ciekawostki, kolejnej nowinki, nowego rozwiązania, które może przydać się Państwu w pracy. Tutaj opryskiwacz, ten konkretny model został doposażony, co możecie Państwo zaobserwować, w pompę hydrauliczną napędzaną poprzez przekładnię bezpośrednio z pompy cieczowej, czyli za każdym razem, kiedy będzie pracował wałek odbioru mocy, napędzamy pompę, będzie zasilanie hydrauliki i to w połączeniu z zbiornikiem, co widzimy z tyłu i chłodnicą, pełni funkcję własnego układu hydraulicznego, czyli o ile w belkach hydraulicznych, zawsze mówiłem, mamy jedną parę przewodów olejowych, o tyle w przypadku tego opryskiwacza, tak skonfigurowanego, własna hydraulika nie potrzebuje zasilania oleju z ciągnika. Dlaczego takie rozwiązanie? Są dwie proste odpowiedzi. Pierwsza, klient obawia się ryzyka pomieszania oleju z ciągnika, który będzie teraz współpracował z tym opryskiwaczem, po przepięciu z innym ciągnikiem. A dlaczego ktoś miałby przepinać? Wiosną, kiedy warunki są niesprzyjające, jest mokro, miękko, ktoś może podpiąć trochę większy ciągnik, żeby sobie bez problemu komfortowo mógł pracować. Latem, kiedy już jest, ścieżki przejazdowe są ujeżdżone, są suche, kiedy te wąskie koła już nie będą rżnęły kolejn, wtedy bez problemu możemy podpinać ciągnik mniejszy i tam ryzyko pomieszania oleju, co może być negatywne skutki dla samego ciągnika, tu jest to już wtedy wyeliminowane. Druga sytuacja, zdarzały nam się informacje od klientów, że mają ciągnik, powiedzmy trochę starszy, słabszy, gdzieś ta hydraulika nie domagała, więc zastępując hydraulikę z ciągnika własnym układem hydraulicznym, wystarczyło, żebyśmy podłączyli tylko wałek odbioru mocy i ewentualnie, jeżeli mamy elektrozawory bądź komputer, tylko i wyłącznie zasilanie prądem. Idziemy o krok dalej. Kolejny przykład opryskiwacza indywidualnie skonfigurowanego, zaczep, o którym mówiłem Państwu wcześniej, czyli te już się różnią samym zaczepem, w jaki sposób agregujemy, czyli mówimy o zaczepie sztywnym, stabilniejszym, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że już nie jest zaczepem skrętnym. Tu już widzimy komputer, czyli pełne wsparcie dla opryskiwacza, gdzie zdalnie z kabiny ciągnika możemy sterować zabiegiem, ale również to komputer przejmuje funkcję dawkowania cieczy, czyli zaprogramujemy dawkę, on sam tego będzie pilnował. Co widzimy z tyłu? Filterki sekcyjne, dodatkowe filtry na belce. Standardowe filtrowanie ma filtr duży, filtr mniejszy po stronie ssącej i tłoczącej. Tu mamy dodatkowe filtry, czyli jeszcze dokładnie tą ciecz filtrujemy, ale to jest najważniejsze. W przypadku drobnych rozpylaczy to ma szczególnie znaczenie, czyli tam, gdzie obawiamy się zatkania, zapchania samych rozpylaczy. Przyłącze hydrantowe, które widzieliśmy, rozwadniacz, o którym mówiliśmy wcześniej i tutaj przy okazji tego rozwadniacza, dlaczego aż tak warto ten rozwadniacz wziąć, dlaczego powiedział, to niemalże konieczne jest wziąć ten rozwadniacz? Chodzi o belkę. W obu przypadkach belka jest składana nad zbiornikiem i ona w sposób znaczący, nie to, że uniemożliwia, ale utrudnia dostęp do rozwadniacza, który jest standardowo mocowany w sicie wlewowym. Tutaj w przypadku belek PHN, PHB, wszystkich tych belek, które są składane nad zbiornikiem, które ograniczają dostęp do wlewu, ja mówię prosto, wziąć ten rozwadniacz, nawet powiedział, przekonać klienta nawet na siłę, wziąć ten rozwadniacz, jak mówimy o handlowcu, aby tego nie żałował, ponieważ w przyszłości pośpiech, a sama wygoda wygiętym bardzo niekomfortowo się będzie pracowało. Cofnijmy się trochę do tyłu. Co widzimy tu jeszcze szczególnego? W przypadku tego Apollo mamy zamontowane błotniki, które również są wyposażeniem opcjonalnym dla opryskiwaczy serii Apollo. Błotniki, które mają za zadanie w pierwszej najważniejszej roli ograniczyć rzucanie błota, chlapanie błotem na belkę i na przykład na głowicę rozpylaczami, żebyśmy tego nie zakleili, nie zapchali, ale również na układy typu podnoszenia i stabilizacji. Te układy, które są bardzo wrażliwe na kontakt z piaskiem, na kontakt z ziemią, które cały czas wzajemnie współpracują. Jeżeli tam narzucamy piachu, ta stabilizacja będzie się gorzej zachowywała. I ostatnim z takich znaczących rzeczy, którą klienci wybierają, są to same koła, ponieważ seria Apollo, niezależnie od pojemności, ma ten sam rozmiar kół. Są to koła 9,5 na 32 cale. I tak widzimy sobie tu zapisane, mamy
Mogą być koła wyższe, czyli koła 9,5 na 36 cali lub koła 11,2 na 32, czyli koła o rozmiar szerszy, w zależności od warunków, w jakich będziemy pracowali, ale również od samego ciągnika, z jakim to zaregulujemy. Też warto zastanowić się nad szerokością kół, nad wysokością kół, aby wygodnie, komfortowo pracować. Część klientów sugeruje się wielkością kół, aby zwiększyć prześwit, aby uzyskać mniejsze straty, mniejsze szkody, jeżeli chodzi o pracę, ale jak sami zaobserwujemy, wysokość ramy, czy wysokość samej półosi jest na tyle wysoka, że moim zdaniem ten prześwit pod ciągnikiem jest znacząco niższy. Ten ciągnik jest tą maszyną pierwszą, która ma kontakt z rośliną, tą maszyną, która ogranicza i niszczy rośliny. Opryskiwacz jednak jest wyższe koło, zwłaszcza w porównaniu z kołem przednim ciągnika, i półoś jest gładkim elementem, pod którym łatwo prześlizgują się rośliny. Tutaj bym wziął sprawa prześwitu jest sprawą drugorzędną. Pierwszorzędną jest samo ugniatanie gleby, kwestia lekkości toczenia się koła. Im koło będzie szersze, im koło będzie wyższe, tym to koło będzie się lżej również toczyło, a będzie mniejsze ryzyko, jeżeli chodzi o grzęźnięcie opryskiwacza czy rozpychanie kolejnych, zwłaszcza w burakach czy w innych uprawach, gdzie możemy to wąsko sobie regulować. Na początku filmiku wspomniałem również o rozstawach kół. Jak sobie Państwo zobaczycie od tyłu opryskiwacze, pamiętać trzeba o jednej rzeczy. Im belka będzie wyżej, im ten środek ciężkości jest wyżej, tym maszyna musi być również stabilna. A stabilność zyskujemy poprzez wysokość kół, ale przede wszystkim poprzez rozstaw kół. Ponieważ seria Apollo ma możliwość płynnej regulacji rozstawu kół, ale oczywiście, jak zawsze mówimy, w pewnych zakresach. I o ile w opryskiwaczach z belką PHX i belką PHA ten rozstaw kół mogliśmy wcisnąć na 1,35 m do 1,50 m, tak już z belką PHN, PHB ten rozstaw kół minimalny będzie 1,50 m do 1,80 m. Każde niestandardowe rozstawy kół, czy to w przypadku jednych belek, czy drugich, można z nami konsultować. Możemy opryskiwacz przygotować na rozstawy kół większe, z tym, że musimy o tym wiedzieć wcześniej, aby stosunkowo już na etapie produkcji te przygotowanie do opryskiwacza już było zrobione, a nie dopiero kiedy maszyna jest wykonana, kiedy to już jest niemożliwe. Należy pamiętać, to co cały czas mówię, najważniejszą częścią opryskiwacza, tą, która ma największe znaczenie w dokładnej aplikacji, w dokładnym pokryciu roślin, są same rozpylacze. Na przykładzie serii Apollo już widzimy, że mamy zamontowane głowice 5-pozycyjne, czyli głowica obrotowa, na której możemy zamontować do 5 rozpylaczy jednocześnie. Oczywiście pracujemy tylko jednym. To, co widzimy tutaj na tym przykładzie, jest to standardowa głowica dla serii całej Apollo, czyli niezależnie od belki, po prostu zależnie od serii. Mamy głowicę z 2 rozpylaczami standardowymi, uniwersalnymi i 3 miejsca, tak zwane zaślepki, które w każdej chwili możemy zmienić, możemy zmodyfikować taką głowicę. Większość klientów decyduje się do tego, aby już na etapie zamawiania maszyny wyposażyć ją w dedykowane czy w sugerowane przez klienta rozpylacze. Czy to będą na wiatr, czy to będą jakieś do chorób grzybowych, na przykład dwustrumieniowe, czy na przykład do rozlewaczy do RSM-u. Niemniej jednak w każdej chwili taką głowicę może klient we własnym zakresie również doposażyć, bo na etapie zamawiania, nie wiem, braku funduszy, nie pomyśleliśmy o tym. W każdej chwili można taką głowicę odbezpieczyć, jeżeli chodzi o zaślepkę. Montujemy rozpylacz, ten, który nabywamy z odpowiednim dedykowanym kołpakiem, przezbrajamy i w ciągu kilku sekund mamy to już gotowe. Niemniej jednak namawiamy do tego, aby taką funkcję, ta możliwość doposażenia podjąć na etapie zamawiania, bo wielokrotnie sami klienci nam sugerują, jak się od razu czegoś nie wybierze, jak się od razu czegoś nie zrobi, to później są inne potrzeby, inne rzeczy ważniejsze, a zaufajcie mi, same rozpylacze są bardzo istotne i to, żebyśmy dobrali odpowiednio, czy to będzie typ rozpylacza, czy to będzie rozmiar rozpylacza, czy to będzie również czy to będzie polimer czy ceramika, ma znaczenie. Wybierajmy świadomie. Jeżeli macie wątpliwości, zadzwońcie, upewnijcie się, wesprzyjcie się wiedzą naszą lub nawet mówię znajomych, których macie na pewno, którzy kupują, użytkują sprzęt Krukowiaka. W dużych gospodarstwach coraz częściej wykonuje się zabiegi po zmroku i jeden z wyposażeń bardzo ważnych jest również dobór oświetlenia. To, co mówiliśmy, nie wiem, 2-3 filmiki wcześniej, czyli o ogólnym wyposażeniu opryskiwaczy, możemy dobrać oświetlenie, tak jak Państwo widzicie, białe LED jako lampy robocze, może być oświetlenie niebieskie, lampy LED, albo oświetlenie poszczególnych rozpylaczy i to naprawdę zdaje świetnie sprawę, zwłaszcza przy dużych szerokościach roboczych. Wtedy, kiedy lampy te montowane, które są na ciągniku, już tak daleko nie sięgają. Przy mniejszych belkach, co mówimy o opryskiwaczach zawieszanych, tam bardzo często klienci posiłkują się oświetleniem z lampy ciągnika. Im szersza belka, tym ten zasięg jest gorszy i bardziej znaczenie ma na to, żeby wybrać oświetlenie do pracy w nocy
to oświetlenie do podświetlenia belki, ponieważ seria Apollo to oświetlenie ma w opcji, a w standardzie posiada oświetlenie do poruszania się po drogach. Tylnie światła kierunkowe plus odblaski światła przednie. Ostatnim aspektem, jeżeli chodzi o opryskiwacz Apollo i teoretycznie i praktycznie ostatnią częścią opryskiwacza, która jest używana po wykonaniu zabiegu, jest umycie tego opryskiwacza, więc płuczki zbiornika głównego. Opryskiwacze serii Optimal, podobnie jak opryskiwacze serii Heros, o których mówiliśmy w filmiku wcześniej, one są wyposażone w zbiorniki trójkomorowe, trójbryłowe zbiorniki polietylenowe. Łatwe w utrzymaniu w czystości, ale tym łatwe i mamy te płuczki w środku. Czyli wystarczy przyłączyć zawór, aby pompa, ta, która służy do wykonania zabiegu, zasilana była nie opryskiem, czyli nie chemią roboczą, a czystą wodą. Przyłączymy zawór, uruchomimy płuczkę i w przypadku opryskiwaczy Apollo są to już dwie płuczki, ponieważ zbiornik jest podłużny i żeby równomiernie umyć opryskiwacz, są umiejscowione w dwóch częściach zbiornika. Myjemy, płuczemy zbiornik do środka. A zbiornik wynosi na czystą wodę około 10% zbiornika głównego, więc również w zupełności powinien wystarczyć na dokładne umycie opryskiwacza już na polu. To, co wspominałem wcześniej, tam, gdzie te płuczyny możemy później wypryskać, jednocześnie przepłukując, myjąc sobie cały układ cieczowy, całą belkę, wypryskać na polu, nie martwić się o gospodarowanie resztkami cieczy, gdzie w domu możemy sobie naprawdę narobić problemów. 1500, a może 2000 litrów. Belka PHX, PHB, 18-15 metrów, rozwadniacz, a może nie. Mam nadzieję, że film ten pomógł Państwu w podjęciu decyzji. Łatwiej będziecie mieli wybrać opryskiwacz, który dla Was będzie najbardziej odpowiedni. Podobało się? Zostawcie łapki. Pamiętajcie o znaczeniu subskrypcji i dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Już wkrótce kolejne maszyny, oczywiście już większe. Seria Orion przed nami, seria Goliath. Zapraszam do oglądania. To na razie, cześć!